Witajcie. Stać ich na 2 pokoje, czy mają czekać na to, aż będzie ich stać na 3 pokoje, czy też kupić mieszkanie teraz? Bo to w ogóle takie jest powszechne dość pytanie. Pierwsze mieszkanie już teraz kupować, czy czekać, aż się trochę dorobimy? I sytuacja jest dość prosta. Akurat te osoby, o których mówię, to jest młoda para, oboje pracują, nieźle zarabiają, mieszkają jeszcze z rodzicami na szczęście i odkładają pieniądze. Mogliby już teraz kupić mieszkanie dwupokojowe, ale zastanawiają się, może poczekać jeszcze rok albo 2, dobrać trochę pieniędzy, zwiększyć wkład własny i kupić 3-pokojowe, wynajmować nie chcą, czyli wolą w takiej sytuacji mieszkać z rodzicami. Zastanawiają się też, czy mają kupić po prostu większe mieszkanie, nawet w niezłej lokalizacji, ale w takim typowym bloku z wielkiej płyty, chociaż trzeba powiedzieć od razu wyremontowanym, czy też postawić na mieszkanie deweloperskie gdzieś dalej, no bo tu w tej samej lokalizacji, gdzie mogą kupić to mieszkanie z wielkiej płyty, to nawet są jakieś bloki nieliczne deweloperskie, ale cena tych mieszkań jest o kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy wyższa. Co im można odpowiedzieć? Zachęcam Was do dyskusji, do pisania w komentarzach. Może byliście w takiej sytuacji, napiszcie, co byście zrobili, a ja za chwilę powiem kilka takich ogólnych prawd na temat rynku nieruchomości. Może tym osobom i może Wam one pomogą w podjęciu decyzji. Przy okazji przypominam, że przekroczyliśmy już 29 300 subskrybentów, i pędzimy w stronę 30 000 subskrybentów. Pomóżcie nam, żebyśmy tę barierę przekroczyli. Zapraszam też na stronę cement24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami, ale także audycje o rynku nieruchomości. Zapraszam do oglądania. A wracając do tematu, to zwracam uwagę, że w sytuacji tej pary jest bardzo ważny punkt. Na razie mieszkają z rodzicami, na razie się tam jakoś dogadują, w związku z tym nie muszą wydawać na wynajmowanie mieszkania, bo na pewno ktoś, kto by musiał wynajmować mieszkanie, płacił 3 na przykład tysiące miesięcznie za wynajem tego mieszkania, to miałby zupełnie inny rachunek. Ale oni nie muszą w ich pojęciu wyrzucać tych pieniędzy na najem, mają ten mały komfort, że mieszkają, jak powiedziałem, przy rodzicach, a to zawsze sprawia pewne ograniczenia. Jedni się muszą liczyć z drugimi. Na dłuższą metę nie jest to do końca najlepsze i najbardziej powszechnie akceptowane rozwiązanie. Jak oni szybko mogą dojść do tego mieszkania 3-pokojowego? Powiedzmy rok, może 2 lata jeszcze mieszkania z rodzicami i odkładania na ten wkład własny i mogliby kupić 3-pokojowe mieszkanie dość swobodnie. I teraz jest pytanie, co zrobić? Czy kupić teraz mieszkanie 2-pokojowe, poczekać jakiś czas i za te 2 lata, albo może za 5, kiedy będzie im naprawdę potrzebne, bo może się pojawi jakieś dziecko, kto to wie, już pójść w to mieszkanie 3-pokojowe. I odpowiedź nie jest taka prosta. Co niesie za sobą decyzja kupienia mieszkania 2-pokojowego teraz? Oczywiście natychmiastowe wyprowadzenie się od rodziców, czyli też taka większa swoboda życia prywatnego, to na pewno. Ale też jeżeli by kupowali mieszkanie 2-pokojowe dzisiaj, później je sprzedawali i kupowali mieszkanie następne 3-pokojowe, to przy tym kolejnym kupnie znowu wpadną w jakieś opłaty związane z kupnem, poniosą koszty tej transakcji, może koszty remontu, może nie, chociaż te mieszkania, które oni widzieli 2-pokojowe, są całkiem nieźle, już nawet urządzone z meblami i odremontowane. To są mieszkania z rynku wtórnego, ale takie, że powiedzmy, można się wprowadzać już. Czyli tutaj teoretycznie koszty wada. Ale z drugiej strony, przecież pamiętajcie, rynek się zmienia. O rynku decydują poziomy stóp procentowych, decydują w ogóle ceny nieruchomości. Co wiemy o tym, jak będzie w przyszłości to wyglądało?
Nic nie wiemy, bo przyszłości nie możemy przewidywać. Możemy zakładać, a może stopy procentowe spadną, wtedy pojawi się na rynku, może pojawić się więcej kupujących, co spowoduje, że ceny mieszkań będą rosły. Na przykład, to jest jeden z wariantów. Inny wariant to może być taki wariant, że ceny mieszkań będą nadal spadały mocniej niż do tej pory, a jeszcze inny wariant, taki pośredni, to jest stagnacja. Co oni zyskują lub tracą, jeżeli by kupili mieszkanie dwupokojowe teraz? Przy założeniu, że może dojść w jakiejś perspektywie kilku lat jednak do tego, że ceny mieszkań zaczną rosnąć albo będą stabilne, no to powiedzmy oni są po dość bezpiecznej stronie. Jeżeli kupią mieszkanie teraz dwupokojowe, wsadzą w nie pieniądze i to mieszkanie będzie podążało również za rynkiem. Jeżeli rynek będzie spadać, no to wartość ich mieszkania będzie spadać, ale też będzie spadać dopłata do tego, co muszą ponieść, jeżeli będą chcieli kupić mieszkanie większe. Jeżeli rynek będzie rósł na przykład, no to ich oszczędności, można powiedzieć, ich pieniądze będą w jakiś sposób rewaloryzowane, będąc już w tym mieszkaniu dwupokojowym. No bo jakiś tam kredyt będzie pewnie spłacany przez ten czas, ale sama wartość mieszkania rośnie. Sprzedaż mieszkania z kredytem nie jest wcale rzeczą trudną i w ogóle taka operacja, że ktoś ma mieszkanie obciążone kredytem i chce kupić nowe, większe, więc sprzedaje, rozlicza swój kredyt, kupuje następny, to jest w ogóle, bym powiedział, dość typowa transakcja na tym rynku. Nie ma się co nad tym zastanawiać. Symen24. Praktyczna wiedza o nieruchomościach. No jeżeli ceny na rynku i wszystko będzie stabilnie, no to w zasadzie oni pozostają w takiej obojętnej sferze, jeżeli kupili te mieszkania dwupokojowe. A co by było, jeżeli by nie kupili tego mieszkania dwupokojowego teraz, tylko mieszkali z rodzicami? Na pewno zaoszczędzą trochę pieniędzy na tych kosztach kolejnej transakcji. To bez wątpienia tak jest. Ale znowu ryzykują. Jeżeli rynek zacznie iść w górę za jakiś czas, no to ich oszczędności będą zagrożone. Jeżeli rynek zacznie spadać, zyskają. Krótko mówiąc, oni muszą te decyzje w tym, a przynajmniej aspekcie podjąć sami, zastanowić się, jak oceniają przyszłość. No i cóż, trudna decyzja po ich stronie. Napiszcie w komentarzach zresztą, co o tym sądzicie. Kolejny problem to się wiąże z tym, czy wybrać mieszkanie u dewelopera w tej samej lokalizacji, ale znacząco droższe i to takie z góry niedocelowe mieszkanie, jeżeli by kupowali te dwupokojowe, czy też może kupować gdzieś dalej u dewelopera w jakiejś gorszej okolicy, dalej od centrum, ale mieć mieszkanie lepsze. No, to jest chyba dosyć indywidualny wybór, bo powiedzmy sobie, zresztą oni oglądali jakieś mieszkania, te mieszkania takie, które są w tej chwili na rynku do kupienia, tam gdzie ich stać i tam gdzie ich ta okolica interesuje, również są w starym budownictwie, ale są tam mieszkania także wyremontowane. To nie są stare mieszkania jakieś zapyziałe, same bloki są również wyremontowane, nie są zapyziałe. A pytanie, co wybrać? No, moim zdaniem zawsze, jeżeli decydujesz się na kupno mieszkania, to musisz pamiętać jedną podstawową rzecz. W mieszkaniu możesz w zasadzie zmienić wszystko. Możesz je wyremontować, jeżeli ci obecny jego stan nie odpowiada, do dowolnego stanu, jaki ci się podoba. Ale czego nie możesz zrobić kupując mieszkanie? Na pewno nie możesz zmienić okolicy, w której jest to mieszkanie. Na to nie masz wpływu. A przecież o twojej wygodzie życia decyduje to, co jest w okolicy, jaka jest infrastruktura. No jak masz dzieci, to cię interesują pewnie może jakieś żłobki, czy przedszkola, czy może nawet szkoła w pobliżu. Interesują cię na pewno sklepy, interesują cię takie wygody jak może przychodnia lekarska, może weterynaryjna, jeżeli masz jakieś zwierzątka. Interesuje cię apteka, interesuje cię jakaś rozrywka. Wiele restauracji na przykład, może też kina, baseny, fitness kluby, różne rzeczy cię interesują.
i na to nie masz żadnego wpływu. W Warszawie jest taka dzielnica jak Ursynów. Ona powstała już kilkadziesiąt lat temu i na początku to było w ogóle bloki niemalże między polami. Po jakimś czasie z tego zrobiło się miasteczko całkiem przyzwoite i w zasadzie jeżeli ktoś, można powiedzieć, urodził się na Ursynowie, to mógł nawet studia tam skończyć i ani na chwilę nie opuścić Ursynowa, bo miał wszystko, co jest mu potrzebne do życia na Ursynowie, może oprócz opery i filharmonii. To tego nie miał, ale nawet tam inne ośrodki kultury i miejsca, gdzie można coś zobaczyć, ma. Tyle, że zanim ten stan został osiągnięty, to zajęło ileś lat, trwało. To wejście infrastruktury nie było od tak natychmiast, tylko po prostu trzeba było poczekać. I krótko mówiąc, teraz, jeżeli kupujesz mieszkanie deweloperskie gdzieś hen daleko na brzeżach miasta, to musisz czekać, że może, podkreślam słowo może i podkreślam słowo kiedyś, to wszystko, o czym mówiłem, tam się pojawi. A jeżeli jest to jakieś takie osiedle już powiedzmy na całkowitym odludziu i nie odtworzy ono sukcesu Ursynowa, to po prostu możesz się tego nigdy nie doczekać. Aspekt kolejny, kupić w tej samej lokalizacji, to w starej płycie, czy znaczy dobre mieszkanie, w dobrym wyremontowanym bloku, ale w starym bloku technicznym albo w nowym bloku. Oni już sami zauważyli, że oczywiście jest różnica w cenie, że te w nowych budynkach są o kilka tysięcy na metrze kwadratowym droższe niż te w starych budynkach, ale też zauważyli na przykład, że wielkość mieszkań przy tej samej liczbie pokoi w tych starych, wcale nie jest mniejsza, a nawet często jest większa niż w tych nowych budynkach. Zauważyli też, że w tych starych budynkach to parking dla samochodu mają gdzieś tam jakiś osiedlowy i tam są jakieś miejsca parkingowe powyznaczane też dla tych mieszkańców tych starych bloków, ale na świeżym powietrzu, a w tych nowych są miejsca garażowe. To wszystko oni zauważyli. Ich decyzją będzie, co chcą wybrać, które mieszkanie. Czy po to, żeby przez jakiś czas mieszkać w tym mieszkaniu, przebywać, oni koniecznie chcą dopłacić jakieś pieniądze, wsadzić w beton. A może tych pieniędzy lepiej nie wsadzać w ten beton, tylko po prostu mieszkać w podobnym komforcie, w takiej samej okolicy, więc wszystko, co mam wokół siebie jest takie samo i być może warto jest w tym czasie na przykład podróżować po świecie. Wybór absolutnie indywidualny. Dlaczego powiedziałem, że na jakiś czas te pieniądze są mrożone w beton? Bo to jest też bardzo ważne w waszym życiu. W moim pojęciu mieszkania nie kupuje się na całe życie. Nigdy nie wiesz, co ci czeka w przyszłości. Możesz na przykład się dorobić i może dzisiaj twoim szczytem marzeń jest mieszkanie 3-pokojowe, a może za 5 albo 10 lat będzie ciebie stać na dom. Tego nie wiesz. Nie można zawsze mówić, że nigdy się czegoś nie dorobię, zwłaszcza jeżeli masz jakiś ciekawy zawód. To po co było teraz wsadzać w ten beton, a na przykład mogłeś podróżować? Ktoś inny powie, owszem, lepiej było wsadzić w ten beton nowoczesny, bo ten beton za 15 lat lepiej sprzedam. I to jest też problem. Bo oczywiście dzisiaj kupując i wybierając w tej samej lokalizacji, podkreślam, stojące obok siebie dwa budynki, budynek sprzed iluś lat i budynek super nowy, to jest różnica cenowa. I ja tutaj nie chcę mówić w tej chwili o tym, że wybierasz między budynkiem deweloperskim a budynkiem z wielkiej płyty. Ja chcę na żywych przykładach pokazać, nawet to mogę, chociaż takie filmy już robiliśmy na naszym filmie i do nich odsyłam, gdzie stoją obok siebie dwa budynki deweloperskie. Jeden powiedzmy z 2024 roku, a drugi z 2005 czy tam drugiego roku. Różnica jest taka, że jeden jest nowszy, drugi jest starszy. W
tym starszym nawet są, szczerze mówiąc, większe mieszkania, bo te metraże zaczęły się zmniejszać jakiś czas u deweloperów. Ten starszy ma fajniejsze podwórko, duże podwórko z placem zabaw dla dzieci. Ten młodszy jest już wybudowany w takim wariancie oszczędnościowym, czyli place dla zabaw są, ale mniejsze. Ten starszy jest na terenie w ogóle całkowicie ogrodzonym. Ten nowszy nie, to jest już teren otwarty, bo już te grodzenie osiedli zostało troszeczkę zapomniane. A jak to wygląda cenowo? No ten starszy budynek jest droższy od tych znajdujących się w sąsiedztwie budynków z wielkiej płyty, ale jest znacząco tańszy niż ten nowy. I teraz prawda jest taka, jeżeli dzisiaj kupujesz stare mieszkanie, powiedzmy w starszym budynku i w nowszym, to dopłacasz bardzo często za to, że właśnie wybierasz ten nowszy budynek. Za czym, za tą nowoczesnością, tak szczerze mówiąc, niewiele idzie. No, powiedzmy, mniejsze opłaty na fundusz remontowy na początku. Ale potem, kiedy za 15 lat będziesz sprzedawać te mieszkania oba, to twoje było kupione jako starsze i po prostu mniej straci procentowo na wartości, bo twoje to mieszkanie dzisiaj takie super nowe, za 15 lat już nie będzie w kategorii mieszkanie super nowe, będzie w kategorii mieszkanie starsze. O tym efekcie też warto pamiętać. Warto też pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli kupienie tego mieszkania większego, trzypokojowego będzie oznaczało wyczyszczenie się z oszczędności i taki kredyt na granicy możliwości finansowych, to ten dodatkowy pokój kupiony może tak naprawdę stać się bardzo drogim, wręcz nawet niebezpiecznym luksusem. Bo ja już powiedziałem, że może się okazać, że się dorobicie pieniędzy, ale może się okazać, że nie wiem, choroba, jakiś przypadek, coś się stanie i wasza zdolność finansowa ulegnie pogorszeniu, nawet czasowemu. No i wtedy ten kredyt taki wyżyłowany na granicy możliwości może stać się naprawdę dużym problemem. Tak więc podejmujcie decyzje bezpieczne. Na koniec powiem jeszcze kilka takich ważnych uwag. Nie zastanawiajcie się nad tym, a może za rok lub za 2 będzie lepiej, bo ceny nieruchomości może spadną. Bo słowem kluczowym jest to może. Może spadną, może nie spadną, nigdy nie wiesz. Jeżeli ciebie stać i chcesz kupować dzisiaj mieszkanie na swoje własne potrzeby życiowe, to nie staraj się trafić w dołek cenowy, bo też nigdy nie wiesz, czy jak nadejdzie czas, kiedy będziesz to mieszkanie sprzedawać, to jest sprzedaż idealnie na górce. Ważniejsze w moim odczuciu, zamiast zrobienia pseudobiznesu jest własny komfort życia, gdzie żyjesz samodzielnie i swobodnie. W ogóle do tego można podejść w ten sposób, że nie pytajcie właśnie, czy ceny będą niższe czy wyższe o 5% za rok. Pytajcie się raczej, co według Was może być Wam potrzebne za 5 lat i ile kosztuje nas dojście do tego i nie tylko kosztuje wyliczane w pieniądzach, a ile również zdrowia psychicznego, swobody życia, własnej wolności. Co wolicie? Jestem ciekaw bardzo Waszych komentarzy. Może byliście w podobnej sytuacji, co wybraliście? Czy Wy w tym przypadku kupilibyście 2 pokoje już dzisiaj, czy raczej mieszkali z rodzicami dłużej i odkładali na te 3 pokoje? Napiszcie też motywację, dlaczego byście taką lub inną decyzję podjęli, to może być ciekawe. Napiszcie też, co się dzieje w Waszych miastach, jak to wygląda. Nie zapomnijcie podać nazwy miejscowości. Przypominam, że walczymy o 30-tysięcznego subskrybenta. Pomóżcie w osiągnięciu tego celu. Zapraszam do korzystania ze strony symen24.pl, gdzie jest dużo wiadomości o rynku nieruchomości, a jeżeli ktoś chciałby zarabiać na tym rynku, na obrocie nieruchomościami, no to znajdzie tam pełną wiedzę potrzebną pośrednikom w obrocie nieruchomościami oraz inwestorom. Cześć, trzymajcie się i udanych decyzji na rynku nieruchomości.